francuska brzytwa Thierry Sar i włoskie mydło zrobione dla marki Omega. Takie rzeczy dzisiaj na kanale. Jeśli chcecie zobaczyć więcej, zapraszam. Tymczasem jako pierwsze pokażę Wam mydło. Mydło zrobione dla Omega, dla producenta pędzli, nie tylko, przez firmę AK Kappa. Pudełko zasługuje na uwagę, bo jest bardzo ładne. Już na pudełku mamy wskazanie producenta, co jest napisane: non contiente coloranti, parabeni, oli minerali, silikoni, co już nam tutaj dużo tłumaczy. Bardzo ładne opakowanie. Otwieramy. Proszę. Naszym oczom ukazuje się taki widok. Proszę. Mydło w plastikowym, w aluminiowym pojemniczku. 125 ml. Taka postać, białe. Ja odkryłem wieczko i to mydło straciło na objętości. Powstał taki krążek. Wcześniej, zobaczcie, tutaj producent zastosował w tym opakowaniu aluminiowym wkład. Widzieliśmy już na innych mydłach, pokazałem Wam kiedyś. Innego producenta, tutaj wkład jest z plastiku, więc mydło, które straciło już sporą ilość wody, a w dotyku bardzo miękkie, właściwie to jest krem, prezentuje się w ten sposób, wykonane przez, jak już powiedziałem, AK Kappa. Odmierzam około 3 gramów mydła i przełożę to do miski. Mydło na bazie roślinnej. Krótki skład. Jest m.in. jest słodki, jest olej ze słodkiego migdału, alantoina, olej kokosowy i tak dalej. Prosto, schludnie. Zapach aquae, ale jak dla mnie to ten zapach nie ma wiele wspólnego z nutami wodnymi. O tym powiem Wam za chwilę. Tą niedużą ilość przełożę do miski. Bardzo miękkie mydło. Właśnie mam takie mydło, właściwie krem mydło marki AK Kappa. Jest dokładnie taki sam w odczuciu jak to w miseczce. Proszę, jest sklejone. Dokładnie taki sam miękki krem. Brzytwa Thierry Sar 7/8 cala z grawerem Transatlantic, o ile dobrze pamiętam. Za chwilę pokażę Wam tą brzytwę. Tymczasem napędzuję twarz. Wcześniej użyłem po goleniu, po kąpieli, użyłem tego olejku. Olejek mam na zaroście jak gdzieś około godziny. Także zdążył się dobrze wchłonąć. W skórę, w zarost. Pędzelek Epsilon, hiszpański pędzel z takim włosiem. Odnośnie zapachu tego mydła, to tutaj być może są tutaj nuty wodne. Taka jakaś ogólna świeżość, ale jak dla mnie ten zapach bardziej pasowałby do takich zapachów jakichś dżentelmeńskich, takich naprawdę elegancki jest ten zapach. Trochę przypomina mi zapach mydła DR Harris Windsor. Z tym, że ten zapach jest bardziej taki, jest w nim więcej kwiatów, a w Windsor jest bardziej taki wytrawny tamten zapach Windsor. Ale są bardzo zbieżne ze sobą zapach tego mydła od Omega i Windsor. I woda po goleniu również pasująca bardzo do tego mydła, które teraz tutaj kręcę w misce. To już Wam pokazuję. To jest woda właśnie ta. Bardzo, bardzo zbliżony zapach. To jest bardzo mocny zapach tego mydła, które tutaj teraz powstaje w tym hiszpańskim pędzelku. Proszę. O, i już jest. Mamy cały
Jeszcze jest odrobina przyklejona. Ta ilość, którą pobrałem, to jest około 1,5 do 2 gramów mydła. Wcześniej, zanim otworzyłem wieczko w tym opakowaniu, to mydło wypełniało całe opakowanie, a na skutek utraty wody skurczyło się, ale patrzcie, poprawiły się właściwości. Cały knot wypchany jest już ciągnącą się pianą. Mydło, a jeszcze trochę jest. Mydło na bazie roślinnej. Ok. Cały ten 26 mm knot już jest pełen. Muszę trochę zgarnąć, bo żebym nie miał latającej piany w łazience. Już zmiękczony zarost. Olejek się wchłonął. Proszę. Powiedziałbym, że wyrobienie piany jest śmiesznie łatwe z tego mydła. Nie miałem nigdy tych mydeł i od razu chciałbym też podziękować Marcelowi za to, że mi to mydło podarował i udostępnił brzytwy do prezentacji, między innymi tą właśnie Thierry Sar. Patrzcie, dodałem wody, co się dzieje. Tą Thierry Sar 7/8 cala, pokażę Wam zaraz. Marcel kupił tą brzytwę i przyjechała do mnie. Nie golił się jeszcze nią. Popatrzcie, jaka jakość piany. I knot również jest wypchany. Więc ja celowo wziąłem trochę mniej tego mydła niż zwykle biorę, żeby sprawdzić, zawsze przecież można dobrać, żeby sprawdzić, jak, patrzcie, można łatwo bądź trudno uzyskać pianę. Okazuje się, że tutaj podobnie jak w mydle AK Kappa, które prezentowałem Wam na swoim kanale, jeśli chcecie, zapraszam odszukać odcinek z tym mydłem. Również piana jest tego typu, patrzcie. Roślinne mydło. Olejek migdałowy w mydle, zwłaszcza Włosi, to przodują właśnie w tym składniku. A połowa piany jest jeszcze w misce, bo zgarnąłem pianę zanim zacząłem nanosić na twarz. Piana znowu gęstnieje. Więc jak widzę, odporność na wodę tego mydła jest znaczna, bez utraty właściwości piany. Sięgam po brzytwę. Brzytwa, kilka słów, jeśli pozwolicie, z grawerem Le Transatlantique. Taki grawer to jest chyba trawienie. O ile się nie mylę, mamy tutaj na puncy Thierry Sar i koronę, a z drugiej strony Jeanne, to była żona, jest punca napisane Jeanne, była to żona Pierre'a. Oboje byli właścicielami fabryki, która tworzyła takie cuda, jak to, co teraz trzymam w ręce. 7/8 cala, długi blank, francuskie czoło. Francuskie czoło, kochani. Niezatępiane. No i tak wyglądająca. Zaczynamy, żeby nie przedłużać. Pianka gąbka w pogotowiu. Lecimy. Bardzo śliskie. Śliska rzecz. Czuję, jakby mnie troszkę podpiekało w twarz.
Jest to wyczuwalne, ale zobaczymy właściwości. Zaczynamy. Kształt tego blanku jest podobny jak w brzytwie WCV, którą pokazywałem Wam również. Tutaj okładki są zrobione z drewna żelaznego. Drewno żelazne ma szczególną specyfikę, ponieważ jest to jeden z najtwardszych gatunków drewna, używanego również też i w przemyśle. Jest tak twarde, że tonie w wodzie. Ma taką dużą gęstość. Drewno, które jest bardzo trudne w obróbce, za to daje się bardzo dobrze polerować i niektóre gatunki tego drewna, bo drewna żelaznego jest kilka gatunków pochodzących z różnych regionów świata. Jeden z gatunków drewna żelaznego był używany nawet tradycyjnie jako łożysko w wałach napędowych statków, więc sobie wyobraźcie, jak takie drewno jest odporne na wytarcie, jakie jest twarde i w ogóle odporne na zużycie. Czy piana podsycha? Piana jest dalej śliska. Ta brzytwa jest ostrzona fabrycznie. Ja ją tylko przewecowałem na pasie z ruskiego juchtu i później na wiosełku Thierry Sar, też dedykowanym szczególnie do brzytew. I jak widzicie, brzytwa goli bardzo fajnie. Zarost przygotowany również olejkiem. Też olejek ma wpływ na zmiękczenie skóry. I potem mamy przełożenie tego wszystkiego na takie golenie, które jest dla nas przyjemne. Olejek dodatkowo jeszcze zabezpiecza przed podrażnieniami skórę w trakcie golenia i po goleniu. Wiecie co? Muszę dodać wody jeszcze do miseczki. Piana, patrzcie. Z takiej niewielkiej ilości mydła, jaka powstała dobra piana. Dodam jeszcze trochę wody, bo czuję, że ta piana jest jeszcze za mocno treściwa. Jeszcze trochę odrobina wody pod brzytwę, jak już mówiłem wiele razy. Piana powinna być bardziej mokra, ale to jest mydło. O, teraz już czuję na twarzy większą wilgoć, zapach. Powiem Wam, że ja tutaj akcentów wodnych to ja szczególnie nie czuję w tym mydle, ale za to jest dla mnie to mydło, zapach tego mydła bardzo elegancki. Podobnie jak w mydle Windsor, tylko tutaj jest więcej kwiatów, zapach jest trochę bardziej słodki. A Windsor DR Harris to już jest naprawdę dżentelmeński zapach. Ale to wszystko czuje się za sprawą pieprzu, który jest w składzie. Mydło właśnie to jest takie orzeźwienie pochodzące normalnie z pieprzu.
Przejście pod włos. Piękna brzytwa, co? Marcel, dziękuję Ci serdecznie za użyczenie takich sprzętów. Fabrycznie ostra brzytwa, gotowa do golenia po wyjęciu z pudełka. A mydło w bardzo dobrym stopniu zmiękcza zarost. Naprawdę bardzo dobrze. Nie trzeba żadnego wysiłku, żeby ten zarost ścinać. I mamy tutaj francuskie czoło, jak widzicie. Niezatępione, fabrycznie ostre, więc nie ma żartów. Ale za to jest duża precyzja. Jak już mówiłem też nieraz, wiele razy, osoby, które mają jakiś zarost, mogą sobie właśnie tym ostrym czołem mogą sobie dokładnie, co do włoska, dosłownie takie ostre czoło można sobie precyzyjnie dociąć, co do najmniejszego włosa, jak się chce. Zarost, który mamy zostawić bądź ściąć. Brzytwa w manufakturze została wyostrzona tip-top. Proszę, drugie przejście. Po zgadnięciu piany zostaje szczątkowy poślizg jeszcze jakiś, a po naniesieniu wody jest nawilżenie. Nie jest to ekstremalnie śliskie, pozostaje nawilżenie. Ale można spokojnie, jak już nie mamy piany na skórze, jak widzicie, można sobie poprawiać, jeszcze coś tam docinać. Trzecie przejście, ale przyjemne golenie. Bardzo ładny zapach przy trzecim przejściu, że taka ilość piany. Patrzcie, knot 26 mm. A więc taki, który może pochłaniać dużą ilość mydła, ale jeszcze na zewnątrz jaka jest ilość. Ale akurat ten pędzel Epsilon, o, super piana, ma na tyle miękkie włosie, knot, nawet aż do samego węzła, że można go łatwo ścisnąć. Można go łatwo ścisnąć aż do samego końca. To nie jest bardzo, bardzo ścisły knot aż do samej rączki, tylko coś pośredniego między zwartym włosiem a takim włosiem, które daje się łatwo ścisnąć, a co za tym idzie, może łatwo oddać pianę.
trakcie pędzlowania twarzy. Przyjemność tradycyjnego golenia, kochani. Od Marcela będę miał jeszcze okazję pokazać Wam jeszcze jedną brzytwę. Zostawiłem ją na sam koniec. Szczególnie urodziwa brzytwa, piękna brzytwa, naprawdę. Miałem w rękach już przez swoje życie dużo różnych takich czy innych brzytew, mniej lub bardziej widowiskowych, ale ta, którą Wam pokażę na końcu, to jest małe dzieło sztuki. I będzie to brzytwa prezentowana jako ostatnia i pojadą te brzytwy właśnie Thierry Sal pojadą do właściciela, do Marcela. A wytrę tą pianę z blanku. Mydło, zobaczcie, daje się łatwo ścierać. Właśnie tak dobrze rozwodniona piana też nie przylega mocno do narzędzia, maszynki czy brzytwy. Takie blanki 7/8 to są bardzo elastyczne blanki. Ale także mało urazowe. Bo taka szeroka brzytwa jak ta łatwo się nam nie wywinie na skórze. Ona jest bardziej, trzyma się wytyczonego ręką toru. Ma mniejszą tendencję do podwinięcia się, na przykład w stosunku do brzytew 7/8 cala. 5/8 cala. Długi, kilkudniowy zarost, jak widzicie. Mieliście okazję zobaczyć wcześniej, a teraz usunąłem łatwo. Jak widzicie, brzytwą nie trzeba machać jak maczetą. Można to robić w sposób spokojny, delikatny, krótkimi ruchami. Pewne, zdecydowane ruchy i mamy efekt w postaci gładkiej skóry. Po 3 przejściach tutaj już się nie ma do czego przyczepić. Ale u mnie tradycyjnie jeszcze tutaj pod żuchwą coś i tu. Jak pod żuchwą łapiemy, no to sobie łapiemy brzytwę. Tak jak zawsze obracamy jakby za siebie, wyżej unosimy ogon i proszę. O, już nie ma zarostu. Podobnie z drugiej strony w brzytwie zachodniej z takim szlifem zachodnim obracamy sobie drugą rękę. Jakby to pokazać, czy to widzicie. Ogon do góry, czoło w kierunku żuchwy. Popatrzcie. Widzicie? No i już tutaj dalej nic nie ma. Tu już jest zgolone. O, proszę. Prościzna. Nie trzeba się wcale zrażać, jeżeli pierwsze razy na mnie wychodzą
to nic się złego nie dzieje. To kolejny, 4., 5., 20 wyjdzie. O, jeszcze tu. Możemy użyć czoła, widzicie? I możemy użyć pięty. Ten sam efekt. Czoło, pięta. Długi blank, więc jest możliwość manipulacji jak się chce. Myjemy pięknie pozostałości. Marcin, pozdrawiam. Jeśli oglądasz ten film, nie bój się. Tak można wyczyścić blank, nie robiąc sobie krzywdy. O Jezu. Żarcik. Nic się nie dzieje. A blank dostaje ładnie pozbawiony resztek tłuszczu, które były na skórze. Proszę. Spójrzcie. Transatlantyk. A do góry nogami. A tak jest transatlantyk. Może w tym transatlantyku były łożyska na wale zrobione z drewna żelaznego. Kto wie? Kolejne golenie. To będzie ostatnia brzytwa od kolegi Marcela. I będzie jeszcze przed nami, również wystąpi jeszcze raz brzytwa od pana Amano, której właścicielem jest Excalibur, ale ona będzie z fajnym mydłem. Tymczasem po goleniu, woda po goleniu. Royal Copenhagen After Shave. Woda nawiązująca zapachem bardzo, bardzo do... O, skóra jest nawilżona. Świetne mydło. Jednak ten olejek migdałowy jest jeszcze w składzie tego mydła allantoina. I efekt w postaci nawilżenia i tam jest, utrzymuje się. Jest fajny. Do tego ochrona pod brzytwę również. To szczypanie, które czułem na początku pędzlowania, ustąpiło. Royal Copenhagen. Kwiatowa woda. Bardzo mocno. O, ale tutaj jest spirytusu dużo. Pasująca do tego mydła Aquae. Mydła robione dla producenta pędzli. Via Barberia 2 Aquae Shaving Cream by Panellificio Omega i brzytwa też. Dobra. Jestem bardzo zadowolony z tego golenia. Do zobaczenia.